Cześć, witam Was ponownie, Andrzej Stebelski, Północny Londyn i zapraszam Was do następnego spotkania z jaką muzyką? Z muzyką na płytach winylowych. Zaczynamy od czego? Przeprosin. Jaki Corner Circus? Croner Circus i Kometa Cronera. Tak to będzie się nazywał album. Reedycja, która pojawi się tuż przed świętami na płycie kompaktowej, a na płycie winylowej w styczniu. Tu macie link, proszę bardzo. Link do tej płytki, do jednego z tych utworów, który znajduje się na YouTube. I tak mniej więcej będzie brzmiał właśnie cały album. W tych klimatach. Fantastyczne klimaty, fantastyczny polski rock progresywny, art rock. Jeśli ktoś uwielbia grupę, jaką grupę? The Most Beautiful Day, kto to? Exodus. Ja jestem fanem akurat grupy Exodus. Grupy Exodus, ale fanem tego utworu. Znaczy tej całej płyty, bo utwór każdy na tej płycie, nawet ten tytułowy The Most Beautiful Day jest fantastyczny. Pada już 40 dzień. Tutaj nie pada. Wczoraj padało, ale dzisiaj nie pada. Także akurat słowa między innymi z Most Beautiful Day się nie sprawdzają. Na szczęście. Na szczęście słońce wyszło. Dobrze, lecimy, posłuchajcie. No dzisiaj konkurs z Beatlesami. A pytanie konkursowe zada Matragon. Prosto z kopca Kościuszki, z tego co się okazuje. Tak, kopiec Kościuszki i tam jest takie miejsce, o którym nie wiedziałem. Jest taka ulica, o której istnieniu nie miałem pojęcia. Nawet nie ulica, plac, ale to za chwilę. Słuchajcie, lecimy z płytami. Ok, zaczniemy od maxi singla Harold Faltermeyer, Axel F, The M&M Mix, czyli Gliniarz z Beverly Hills. Beatlesi za chwilę, ale teraz John Lennon, The Collection. John Lennon, proszę bardzo. Jego największe przeboje, 82 rok zdaje się, że płyta wyszła. Muszę okulary zmienić oczywiście. Płyta z 82 rok, dobrze mówię. Give Peace a Change, Instant Karma, Power to the People, Whatever Gets You Through the Night. Whatever Gets You Through the Night to piosenka, w której na pianinie grał Elton John i John Lennon powiedział do Eltona Johna, że w życiu ta piosenka nie znajdzie się na liście przebojów, że nigdy ten singiel nie osiągnie pozycji pierwszej. Założyli się o to, że ten, kto przegra, zagra na koncercie, wystąpi podczas koncertu drugiej osoby. Czyli jeśli przegra John Lennon, to zagra na koncercie Eltona Johna i odwrotnie. No i co? Nagrali epkę. 4 kawałeczki wspólnie. Piosenka osiągnęła pozycję numer 1. Także John Lennon się mylił. Okej, Jealous Guy, Imagine, Just Like Starting Over, Woman. Mnóstwo fantastycznych kawałeczków. Teraz Airways i album New Day. New Day i grupa Airways, a w Airways występują Dave Charles, Ray Martinez i John David. Proszę bardzo. Amerykańskie wydanie? Nie. Angielskie wydanie. Speech. Tu chyba mamy do czynienia z hip-hopem. Podwójny album. 15 kawałeczków. 15 kawałeczków na tej płycie w wytwórni EMI Records i Chrysler. Peter Frampton. Jego album pod tytułem Something's Happening Petera Framptona. Peter Frampton w 1976 roku wydał podwójny album koncertowy. I to chyba jedyny przypadek, gdzie nagrania z koncertu zagościły na listach przebojów i to na topie list przebojów. W pierwszej dziesiątce, w pierwszej piątce, a może nawet na pierwszym miejscu. Co to było? Baby I Love You Way i jeszcze drugi kawałeczek Just the Way You Are, chyba tak to się nazywało. Dobrze, takie kawałeczki Petera Framptona z koncertu właśnie gościły na listach przebojów, a tu mamy nagranie studyjne i jeszcze mamy co? Wind of Change. Dzisiaj mocno wiało w Londynie, ale zmian nie widać. No chyba tylko tyle, że się przejaśniło, że słoneczko wyszło. Wind of Change Petera Framptona. Poco, Legend. Poco to chyba Irish folk irlandzki, o ile się nie mylę. 78 roku płytka. Teraz trochę rocka progresywnego. Rock progresywny i Rick Wakeman. 1984. Rick Wakeman i rock progresywny. Oprócz tego jeszcze raz Rick Wakeman
6 żon Henryka VIII. 6 żon Henryka VIII. Rick Wakeman, klawiszowiec z grupy jest. Nie wiem, czy to klawiszowiec, czy kto inny, nie znam. Gary Benson, New World. Nie znam Gary Bensona. Na gitarze gra. Nie, proszę bardzo. Już widzę. Ok, Eric Carmen. Chyba jego pierwsza płyta, po prostu, a może i ostatnia, bo więcej nie słyszałem. Eric Carmen. I na tej płycie znajduje się koncert, piano concerto numer 2 Rachmaninowa. Tak. Największy jego przebój Erika Carmena All by Myself to nic innego jak Rachmaninow. Koncert, piano concerto numer 2. Mało tego, ten sam kawałek wykorzystał David Bowie. Mało tego, z tego kawałka David Bowie 2 różne odcinki muzyki wyciął i zrobił 2 różne przeboje. Live on Mars i co jeszcze? I tam jeszcze coś, już nie pamiętam w tym momencie. W każdym razie z Rachmaninowa co najmniej 3 przeboje gościły na liście przebojów. To był chyba 1902-1906 rok. Rachmaninow skomponował ten piano concerto numer 2. Ok, wracamy do muzyki progresywnej znowu. The Moody Blues. Every good boy deserves favor. Proszę bardzo. Gatefold okładeczka. Teraz mamy Medicine Head Through F5. Medicine Head, wydanie angielskie. Jeszcze raz Medicine Head, 1 and 1 is 1. Czy to prawda? 1 dodać 1 jest 1? Dziwne. Wydawało mi się zawsze, że to 2. Ok. The Band of Holy Joy. Positively Spoken. Proszę bardzo. Nie znam grupy, a mam jeszcze jeden ich album. Manic Magic Majestic. Manic Magic Majestic. Grupa, o której nie mam zielonego pojęcia. No słuchajcie, Alan Parsons Project. Ok, Alan Parsons. Dobrze. Słuchajcie, może pora na konkurs z Beatlesami. Alan Parsons mi o tym przypomniał. Dlaczego? To zaraz po konkursie. Dobrze, próbujemy połączyć się z Krakowem. Halo, halo, Kraków, Matragon, halo. Prosimy o zadanie pytania. Hello, Matragon, hello, can you hear me? Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life, you were only waiting for this moment to arrive. Cześć, tu Matragon, północny Kraków. Pozdrawiam Andrzeja z północnego Londynu. A ponieważ obiecałem mu konkurs związany z grupą The Beatles, to teraz przenosimy się w sposób magiczny na plac Paula McCartneya. I stamtąd usłyszycie zagadkę, pytanie konkursowe. Tada! Jak widać, teleportowałem się. Słuchajcie, nie wiem, czy w Londynie macie takie fajne budki do teleportowania. My w Krakowie już mamy. Żółto-czarne, eleganckie. Prosto z mieszkania na Kopiec Kościuszki, na plac Paula McCartneya. No bo powiedzcie, czyż może być lepsze miejsce do zadania zagadki o zespole The Beatles niż plac Paula McCartneya? No z pewnością nie. Także przechodzimy do pytania konkursowego, które Andrzejowi obiecałem. Jak wiecie, Beatlesi grając razem w zespole mieli jakiś tam swój podział ról i obowiązków. Ringo był perkusistą, Paul głównie grał na gitarze basowej, John gitara prowadząca albo rytmiczna, to już jak zwał, tak zwał, wiemy o co chodzi. Natomiast gitarzystą solowym nominalnie w Beatlesach był George Harrison. I jeżeli słyszymy jakąś piosenkę, a zwłaszcza jeżeli słyszymy piosenkę George'a, to prawdopodobnie jego solówkę gra George. Ale nie zawsze. Od tych zasad były odstępstwa i to zdarzało się wiele razy, że Beatlesi grali w różnych utworach nie na swoich nominalnych instrumentach. Doszło nawet do tego, że kiedyś Ringo i Paul pokłócili się w trakcie sesji do Białego Albumu i w utworze Back in the USSR słyszymy na przykład grającego na perkusji Paula McCartneya. Ale moje pytanie będzie dotyczyło gitary, instrumentu, który mi jest najbliższy z racji tego, że sam jestem głównie gitarzystą. Otóż są dwie piosenki, których autorem jest George Harrison, natomiast partię gitary solowej, czyli mówiąc kolokwialnie solówki w tych utworach, gra ktoś inny.
Mówimy oczywiście o piosenkach, które zostały napisane i nagrane w czasach istnienia zespołu The Beatles, czyli to są utwory, które są zamieszczone na płytach Beatlesów. 2 takie piosenki George Harrison napisał, a potem powierzył zagranie gitary solowej komuś innemu. Moje pytanie, podajcie tytuły tych piosenek, tytuły albumów, na których te piosenki są zamieszczone oraz imiona i nazwiska tych gitarzystów, którzy zagrali partie solowe w tych utworach. Myślę, że pytanie nie jest skomplikowane, nie jest bardzo trudne. Jeden utwór to na pewno wszyscy będą wiedzieli od razu, a co do drugiego myślę, że możecie sobie albo posłuchać tych piosenek George'a i wyłapać, która solówka brzmi troszkę inaczej od pozostałych, albo w najgorszym razie wygooglować, bo pewnie gdzieś tam w internecie ta informacja jest do znalezienia. Także jeszcze raz szybko, 2 piosenki napisane przez George'a Harrisona, nagrane w czasach The Beatles z zespołem The Beatles, ale solówki w nich nie gra George, tylko gra ktoś inny. Imiona, nazwiska, tytuły piosenek, tytuły płyt. Pozdrawiam serdecznie. No fantastycznie. No, pytanie już jest znane dla Was wszystkich. Macie po prostu odpowiedzieć na pytanie w komentarzach. Kto pierwszy, ten lepszy. Komentarz pod spodem. Z prawidłową odpowiedzią zwycięzcą jest ten, kto pierwszy poda prawidłową odpowiedź. Ja podczas pisania komentarzy otrzymuję maile w tej kolejności, gdzie pierwszy pojawi się komentarz poprawny, po prostu ta osoba wygrywa. Dobrze, wracamy do Alan Parsons Project. Dlaczego? Dlaczego Alan Parsons Project i The Beatles? Nie każdy wie. Do Alana Parsona wracamy może, nie tyle Alan Parsons Project. Alan Parsons, realizator dźwięku, producent, tak dalej, brał udział przy nagraniu płyty Beatlesów Abbey Road. Przy Abbey Road on nie tylko podawał kawę, parzył i podawał, ale normalnie współpracował z Beatlesami, z George'em Martinem. Mało tego, następny album, Let It Be, Phil Spector i Alan Parsons, to są te 2 osoby, realizatorzy, którzy pracowali nad właśnie nad płytą, bo film się teraz pokaże, na 5 czy 6 DVD, Let It Be. Ale tutaj pracowali nad płytą Alan Parsons, The Beatles. No, The Beatles już materiał nagrali, to w sumie nie pracowali. Phil Spector. Mieli tyle materiału, że nie wiedzieli, co z tym zrobić, ale Phil Spector z Alanem Parsonem to ogarnął. Mało tego, jakby było mało tego, 3 lata po Let It Be, The Dark Side of the Moon grupy Pink Floyd. Alan Parsons był realizatorem, producentem nagrań Pink Floydów. Pink Floydzi wchodzili do studia, Alan Parsons miał wolne, zamieniał się na dyżury. Po prostu chciał od początku do końca być przy tym projekcie, przy tym dziele. To jest dzieło, naprawdę. Dark Side of the Moon to jest dzieło. No i to właśnie wszystko. No tu zasługa między innymi Alana Parsona, bo przecież Pink Floydzi i Beatlesi też mieli swoje zasługi. Okej, dobra, wracamy do Alan Parsons Project. Nie tyle Alana Parsona, tylko jego projektu. The Alan Parsons Project, Eye in the Sky. Eye in the Sky. Na pewno beznadziejnie będzie widać tej okładeczki. Będzie tragedia, podejrzewam, bo zielone tło ma. No niestety, wkładka też jest zielona. Dobrze, uciekam z tą płytą. Tu już powinno być dobrze widoczna płytka. The Alan Parsons Project, If. Alana Parsona Project, okładka Gatefold. Numer katalogowy naklejony nowy. Stary się różni chyba tylko tym, że te 270 jest mniej. To mamy do końcówkę 270. Próbowałem sprawdzić w internecie, o co chodzi z tą 270, z tym numerem. Niestety nie udało mi się sprawdzić. Dobrze. Jeszcze raz Alan Parsons Project i Gaudi. Gaudi i Alan Parsons Project, 1987 rok. No i moja ulubiona płyta, The Turn of Friendly Card, Alan Parsons Project. Proszę bardzo, to chyba 81 zdaje się rok, 79, jeszcze lepiej, 79 rok. Jeszcze zostało nam co? Pyramid, The Alan Parsons Project, Gatefold okładka, proszę bardzo. I w Słupsku na Kołątaja 14 oraz na stronie internetowej jeszcze 2 płyty Alana Parsona. W internecie już chyba są wystawione nawet. The Alan Parsons Project, The Best. Największe przeboje. Płyty nie ma w środku, chciałem powiedzieć niestety, ale stety. Taki powód, dlaczego nie ma płyty w środku, dlatego, że tam jest w gramofonie i ją słuchałem. Już chyba ze 2-3 razy ją przesłuchiwałem. Bardzo mi się podoba, chociaż nie lubię składaków, no ale Alan Parsons Project w porządku. I na koniec jeszcze raz The Alan Parsons Project i The Best of Volume 2 Limelight. Limelight Alana Parsona to jest pierwsza część największych przebojów, to mamy drugą, proszę bardzo.
I to by było na tyle. I słuchajcie, zapraszam Was do następnego spotkania z płytami winylowymi, które już niebawem. Także trzymajcie się z Londynu, północnego Londynu. Mówił do Was Andrzej Stebelski.